Dzień dobry! O Terminatorze Mroczne Przeznaczenie dużo się mówiło. Jednym podobał się powrót Sary Connor i T-800, drudzy mówili, że miała to być prawdziwa kontynuacja Terminatora 2, a wyszedł film daleki klimatem od dwóch pierwszych części Camerona. Ale chyba najbardziej dostało się jednej z pierwszych scen Dark Fate, w której John Connor zostaje zabity. Fani nie mogli uwierzyć, że po tym całym zamieszaniu z ratowaniem najpierw jego matki Sary w Terminatorze 1, potem ratowaniu samego Johna w Terminatorze 2, reżyser Tim Miller uśmiercił Johna na samym początku swojego filmu. Czy to brak szacunku do poprzednich części, czy jednak konieczność, aby dziś w ogóle móc obejrzeć nowego Terminatora? W tym odcinku podejmę się odpowiedzi na to pytanie. Tim Miller jako reżyser i James Cameron jako producent w Mrocznym Przeznaczeniu zdecydowali się uśmiercić Johna. I to była pierwsza scena, która sprawiła, że fani znienawidzili Dark Fate. Przecież fabuła pierwszej części Terminatora z 1984 roku traktowała o uratowaniu za wszelką cenę Sary Connor, która miała urodzić Johna. Fabuła Terminatora 2 z 1991 roku traktowała o uratowaniu za wszelką cenę młodego Johna. John w tych filmach był najważniejszym z ludzi. W przyszłej wojnie z maszynami miał doprowadzić ludzkość do zwycięstwa i tym samym uratować ludzkie istnienie na Ziemi. Można powiedzieć, że był Mesjaszem. Widzowie śledzili losy Johna w Terminatorze 2, trzymali za niego kciuki, wierzyli, że uda mu się przetrwać, a teraz przyszedł Miller i za zgodą Camerona uśmiercił Johna na początku swojego filmu. Nie dziwię się, że fani otworzyli oczy i opadła im szczęka. Ja jednak tutaj postawię się w roli adwokata diabła. Według mnie początkowa scena na plaży w Dark Fate stanowi pewnego rodzaju rozliczenie się twórców Millera i Camerona z błędu, jakim było niepodejmowanie kontynuacji Terminatora 2 przez tyle lat. Musiało minąć 28 lat, żeby powstała bezpośrednia i właściwa, według twórców, kontynuacja Terminatora 2. Ktoś powie, że powstała już kontynuacja, bo przecież w 2003 roku nadszedł Terminator 3 Bunt Maszyn, jednak według mnie nie zawierał on jednej z najważniejszych postaci, Sary Connor, i nie podpisał się pod nim ojciec Terminatora, James Cameron. Podobnie zresztą w kolejnych częściach. Ale pod Dark Fate Cameron podpisał się jako producent. Zatem fani dostali właściwą kontynuację i powinni być zadowoleni. Jednak nastąpiła ona po kilkudziesięciu latach i to źle wpłynęło na film i fanów. Dla kina prawie 30 lat to zbyt dużo, by powiązać filmy. Po pierwsze, fani, którzy zakochali się w pierwszych Terminatorach, dorośli i są już nieco innymi osobami. Mają inne wyobrażenie o świecie, także o kulturze i inne oczekiwania wobec kina. Po drugie, świat się zmienił. Otaczająca nas rzeczywistość jest inna. Pełna urządzeń, których nie było w Terminatorze 2. Dziś komputery wyglądają inaczej, mamy smartfony i w ogóle inną kulturę życia wśród technologii. Dziś bezpośrednia kontynuacja Terminatora 2 nie mogłaby się odnosić do początku lat 90., czyli czasu, w którym osadzono akcję tego filmu. Dlaczego? Bo wtedy Mroczne Przeznaczenie oglądalibyśmy jako film historyczny. To, co widać w Terminatorze 2 jest naturalne dla widza z początku lat 90. I tak samo to, co widać w Dark Fate, jest bliskie odbiorcy współczesnemu. Głównie mam na myśli technologię, bo ona niejako jest punktem wyjścia w historii o Terminatorach. Czy chcielibyście dziś oglądać film, w którym bohaterowie używają starych komputerów, starych metod śledzenia i walki? Dark Fate pokazał współczesny świat i w nim bohaterowie korzystają z tego, co jest aktualne. Twórcy musieli dokonać dużych zmian i przystosować scenerię filmu pod współczesnego odbiorcę i to właśnie bardzo oddala Dark Fate od Terminatora 1 i 2. Po trzecie, zmienia się kino. Nie tylko stosowane kamery, ale także sposób filmowania. Inaczej filmowano w latach 90., a inaczej filmuje się dziś. Bywam na jednym z największych na świecie targów związanych z technologią filmową IBC Show i tam można zobaczyć sporo nowości sprzętowych dla kina. Na moim kanale możecie zobaczyć relacje z tego wydarzenia. Z racji tego, że mamy wiele nowych urządzeń niedostępnych w latach 90., zmienia się także, czy tego chcemy czy nie, język kina. Ujęcia dziś wyglądają inaczej. Jest inny ruch kamery.
Do tego mamy już naprawdę mocno rozwinięte efekty CGI i to też powoduje, że cały obraz dzisiejszego filmu będzie znacząco różnił się od tego z lat 90. Dlatego Mroczne Przeznaczenie jest oddalone od Terminatora 2 i stanowi inne przeżycie niż film z początku lat 90. Pamiętacie Batmany Bartona i Batmany Nolana? Pierwszy Batman Bartona jest z 1989 roku, drugi z 1992 roku. Sceneria tych filmów, jakiej doświadczał w tych latach odbiorca, nie budziła jego wyobcowania. Trylogia Nolana powstała w latach 2005-2012 i w niej Batman wykorzystuje technologię na miarę możliwości tego czasu. Widzowie doświadczali nowego Batmana w nowym świecie. Nolan zadbał, by widz nie czuł się obco wobec przedstawianych historii. Dlatego Miller i Cameron z jednej strony chcieli kontynuować Terminatora 2, a z drugiej odciąć się od niego, by dostosować swój film do nowego języka kina. I aby móc przejść do nowych czasów w Terminatorze Mroczne Przeznaczenie, twórcy musieli dokonać ofiar. Pokazanie tak wymownej sceny fanom, i to już na samym początku filmu, to duże ryzyko i wiąże się z odwagą, jakiej podjęli się Miller i Cameron. Pomyślcie, że twórcy usiedli przy stole i dyskutowali o scenariuszu. Czy Johna zostawić i pokazać go jako chłopaka, czy jako mężczyznę? Decydując się na pokazanie Johna jako chłopaka, twórcy musieliby stworzyć film o latach 90., bo wówczas rozgrywała się akcja Terminatora 2 i wtedy John był dzieckiem. Jak wspomniałem, taki film byłby dla dzisiejszego widza mało atrakcyjny, bo nie odnosiłby się do dzisiejszego czasu. A twórcy postanowili pokazać widzom współczesność. W niej dawni bohaterowie, czyli Sarah i T-800, są już starsi. I to ma duży sens. Można było pokazać w tych czasach także Johna jako mężczyznę. Twórcy się na to nie zdecydowali i uśmiercili Johna jako chłopaka. Dlaczego? Być może, siedząc przy stole i omawiając różne warianty scenariusza, w których John żyje, twórcy stwierdzili, że każdy z tych wariantów będzie niemożliwy do wykonania lub sprawi, że scenariusz będzie na siłę wykonaną kontynuacją Terminatora 2. Przecież wszystko, co było związane z Johnem, zostało zamknięte wraz z zakończeniem Terminatora 2. Sarah i John sprawili, że wojna nuklearna nie wybuchnie w 1997 roku. John przestał być Mesjaszem i stał się zwyczajnym obywatelem. Zobaczcie scenę z rozszerzonej wersji Terminatora 2. Jest to zakończenie, w którym pokazano Johna w czasach bez wojny. Jest przykładnym ojcem na placu zabaw, niewalczącym, nie kierującym żołnierzami. To nie jest John, który przykułby uwagę widza na 2 godziny filmu. Na początku Terminatora 2 mamy scenę przyszłości w roku 2029. Trwa wojna z maszynami. Dorosły John prowadzi ludzi ku zwycięstwu. Jest ważny dla ludzkości i przez to ważny dla widza. Ale wojna miała nie nadejść przez wydarzenia w Terminatorze 2. Więc dorosły John nie miał być już wybawicielem, a jedynie głową rodziny, jak miliony innych takich mężczyzn. Gdyby Dark Fate pokazał nam Johna jako mężczyznę, to kogo by nam pokazał? Mesjasza? Nie, bo dzień sądu nie nadszedł. Akcja sceny na plaży rozgrywa się w 1998 roku, czyli rok po mającym nadejść Dniu Sądu. Ale ten nie nadszedł, więc Dark Fate mógł nam pokazać tylko takiego Johna, jak ten w scenie rozszerzonej filmu Terminator 2. Czy taki John w razie nadejścia nowego Dnia Sądu stanąłby do walki? Nie. To nie był człowiek wyszkolony. Nie miał potrzeby szkolić ciała i ducha do walki. Jeśli by stanął do jakiejkolwiek bitwy, to od razu by zginął. Tutaj muszę powiedzieć, że twórcy, tworząc film po 28 latach, nie mogli wpleść do fabuły takiego Johna, którego polubi widz. Co innego Sarah. Z niej Cameron zrobił żołnierza w Terminatorze 2. Zahartował jej ducha i pokazał, że ma przyszłość związaną z nauką władania bronią dzięki odpowiednim koneksjom. W Mrocznym Przeznaczeniu Miller i Cameron rozwinęli tę postać. Dokonali zmiany tak, że Sarah dalej jest żołnierzem, ale nie tym samym, co w Terminatorze 2. Twórcy zmienili jej ducha po to, by zbudować tę postać na nowo, jako silniejszego wojownika. Zauważcie, że Miller w początkowej scenie na plaży nie pokazał nam śmierci Johna. Widzimy, jak T-800 strzela i widzimy, jak Sarah na to patrzy. Nie widzimy upadku Johna. Widzimy za to bardzo dokładnie, jak matka chroniąca ponad wszystko swoje dziecko patrzy bezsilnie na jego śmierć. Wspaniale zostało to podkreślone dźwiękiem strzału. Symbolizuje on tutaj dźwięk rozrywanego serca Sary, które w jednym momencie rozpada się na milion kawałeczków. Tak Miller i Cameron zniszczyli Sarę. Once, I saved 3 billion lives. But I couldn't save my son. A machine took him from me.
and I am terminated. Dzięki takiemu rozwiązaniu fabularnemu twórcy mogli rozwinąć postać Sary Connor. Ta jedna scena na plaży niszczy Johna, ale tworzy nową Sarę. Sarę żyjącą z poczuciem winy. Pamiętajcie, że to kobieta, która przeżyła śmierć człowieka, w którym się zakochała. W pierwszym Terminatorze Kyle Reese zginął, ratując ją od T-800. To kobieta, której nikt nie uwierzył w to, kim był Kyle, oraz w to, że nadejdzie dzień sądu. To kobieta, która była zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. Jeśli miała znajomych, to na pewno odsunęli się od niej. To kobieta, której zabrano syna. Nie pozostał przy niej nikt. To kobieta osamotniona. Terminator 2 pokazał nam, że Sara nie ma już szans na normalne życie. Zawsze będzie w niej wizja dnia sądu. Dark Fate rozpoczyna się tą sceną. Przypomina jej treść i jeszcze bardziej podkreśla piętno dnia sądu, które pozostało w Sarze. Tutaj także wspaniale zostało podkreślone to dźwiękiem. Dźwiękiem, który może symbolizować ranę na duszy Sary. You're the one living in a fucking dream! 'Cause I know what happened! Sara w Dark Fate jest więc wciąż wojowniczką, ale z większymi bliznami i umiejącą z nimi żyć. W Terminatorze 2 Sara nie umiała radzić sobie z bólem związanym ze śmiercią Kyla, co pokazywały sceny w rozszerzonej wersji filmu. W nich Sara ma wizję swojego ukochanego i czuje się bezsilna wobec dnia sądu. Teraz kobieta umie radzić sobie z bólem w sercu. Miller i Cameron stworzyli nową Sarę na podstawie starszej wersji tej postaci. Zatem w scenie na plaży twórcy uśmiercają Johna, ale i Sarę. I uśmiercają jeszcze kogoś. Niszczą T-800 po to, by pokazać go innego. T-800 to cyborg, który w pierwszym Terminatorze był mordercą, zaś w drugim był pomocnikiem Sary i Johna. Był częścią zespołu. Cameron nie chciał powielać tego, co opowiedział już o tej postaci w pierwszym Terminatorze i dlatego w drugiej części widz dowiaduje się o tej maszynie czegoś nowego. Poznaje tego bohatera dalej. I tak samo Cameron i Miller chcieli w Dark Fate wnieść coś nowego do tej postaci, a nie powielać to, co już było powiedziane. Dzięki temu widz poznaje zdolności infiltracyjne T-800, czyli jak cyborg potrafi przeniknąć do rodziny. Tego oczywiście nie było w poprzednich częściach. T-800 zawsze miał cel. W pierwszym Terminatorze było to zabicie Sary Connor, w drugim chronienie Johna. I T-800 dążył do wykonania swojego zadania mimo wszystko. W momencie zabicia Johna T-800 przestaje posiadać cel. Bardzo dobrze oddaje to porzucenie przez niego broni. Tu można powiedzieć, że ten bohater również zostaje zniszczony. Staje się cyborgiem bez misji. Bohaterem wyjałowionym z tego, za co pokochał go świat. Za bezwarunkowe dążenie do swojego celu. A odbiorca nie zainteresuje się bohaterem bez celu. Dopiero późniejsza akcja Mrocznego Przeznaczenia pokazuje, jak Sara i T-800 zdobywają nowy cel swojego istnienia. Cel, który przepełniony jest duchem Johna. On umarł, ale idea, która towarzyszyła walce o jego życie, przetrwała, przenosząc się na inną osobę. Dzięki temu wciąż jest aktualna. T-800 jako cyborg ze sztuczną inteligencją pozwalającą uczyć mu się nowych rzeczy, zaczyna rozumieć nowy cel. Sara, która stała się wojownikiem bez duszy, zaczęła na nowo wierzyć w to, że swoje umiejętności może wykorzystać dla dobra ludzkości. A duch Johna jest w tym wszystkim błogosławieństwem. Gdyby Cameron zabrałby się za kontynuację Terminatora wcześniej, to scenariusz miałby więcej możliwości na wykorzystanie bohaterów z Terminatora 2. Po kilkudziesięciu latach te możliwości maleją. Scena na plaży jest więc rozliczeniem się twórców z czasem, który minął między Terminatorem 2 a Dark Fate. 28 lat przestoju. 28 lat, w których pojawiały się kontynuacje Terminatora bez nazwiska Camerona. 28 lat milczenia. Czy może też 28 lat strachu twórców, że nie uda im się właściwie kontynuować Terminatora 2? Tim Miller i James Cameron w tej jednej scenie na plaży uśmiercili Johna, Sarę i T-800, ale potem pokazali, że zrobili to, aby nadać tym postaciom nowy sens. Po 28 latach film musiał mieć nowy sens. Inaczej byłby to film nie wnoszący nic nowego, a tylko próbujący powielać to, co zostało już pokazane w Terminatorze 1 i 2. Przedstawiłem Wam swoje zdanie na temat kontrowersyjnej dla wielu fanów ostatniej sceny nowego Terminatora.
Czy ona mi się podobała? Początkowo byłem zawiedziony, że John umiera w tak błahy sposób, ale starałem się zrozumieć szerzej myślenie twórców, a raczej to, jak 28 lat nałożyło im kajdany w procesie twórczym. Dzięki za dzisiaj, dziękuję, że subskrybujecie mój kanał, dziękuję, że wspieracie mój kanał komentarzami. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji, jest też nowa grupa na Facebooku, także zapisujcie się. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.